Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, dzień dobry, witam w Laboratorium Metrologii. Dzisiaj mam dla Was recenzję najnowszego dziecka Rigola, oscyloskopu DHO 814. Jest to jeden z 4 przedstawicieli oscyloskopów w tej rodzinie DHO 800. Różnią się one pasmem przenoszenia oraz liczbą kanałów. Ja mam akurat tutaj ten model, powiedzmy, najbogatszy. Natomiast to, co łączy wszystkie te oscyloskopy, to 12-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy i tym, jeżeli chodzi o marketing, Rigol się szczyci, bo w tym przedziale cenowym rzeczywiście jest to swego rodzaju rewolucja. Najprostszy oscyloskop z tej serii możecie mieć już poniżej 2000 zł. W związku z tym jest spore zainteresowanie tymi oscyloskopami. Wiem, że u dystrybutorów są spore kolejki i trzeba czekać na swój egzemplarz. Mnie udało się go uzyskać już kilka tygodni temu, dzięki czemu jako jeden z pierwszych mogę dla Was tą recenzję zrobić. Nie będzie ona tak entuzjastyczna chyba jak znanego Australijczyka z YouTube'a. Postaram się spojrzeć również na ten oscyloskop w sposób krytyczny. Tą recenzję podzielę na 2 części, bo byłaby ona zbyt długa, gdyby to miał być jeden film. Dzisiaj zajmę się przede wszystkim pasmem przenoszenia. Sprawdzimy sobie, czy rzeczywiście jest to te 100 MHz. Pokażę Wam zalety oscyloskopu 12-bitowego względem oscyloskopu 8-bitowego, co do tej pory było standardem, powiedzmy, w tej półce cenowej. Na fajnych, myślę, przykładach pomiarowych zobaczycie właśnie, jakie są korzyści z wysokiej rozdzielczości tego typu oscyloskopów. No i ogólnie pokażę Wam jego obsługę, możliwości pomiarowe i jakieś moje wrażenia z użytkowania. W drugiej części recenzji natomiast bardziej szczegółowo przyglądnę się funkcjom pomiarowym i bardziej może na takich konkretnych przykładach, czy też trudnych sygnałach zbadamy sobie, jak ten oscyloskop sobie radzi. Również dzisiaj postaram się odpowiedzieć na część pytań patronów, dlatego że osoby wspierające mnie na Patronite miały możliwość zadania swoich pytań już jakiś czas temu, dlatego że dla nich specjalnie przygotowałem taką mini recenzję, więc mogli sformułować swoje zapytania względem tego oscyloskopu, za co dziękuję. No i tym samym warto być patronem kanału Metrologia, bo dzięki temu niejako współtworzycie te treści. Tymczasem, nie przedłużając, bo czeka mnie długie nagrywanie, zapraszam na film i zobaczmy, jak ten Rigol sobie radzi. Wszystkie oscyloskopy z serii DHO 800 łączy jedna cecha. Są 12-bitowe. To znaczy, że mamy tutaj dużo większą rozdzielczość niż w przypadku dotychczas, powiedzmy, stosowanego standardu w tym przedziale cenowym, jakim były oscyloskopy 8-bitowe. O tym będę dużo więcej mówił w dalszej części filmu, jakie mamy korzyści z zastosowania przetwornika 12-bitowego. W serii 800 mamy 4 oscyloskopy do wyboru.
Dla pasma przenoszenia 70 MHz mamy wersję 2- i 4-kanałową. Dwukanałowa to jest DHO 802 i można ją mieć już poniżej 2000 zł. Natomiast 70 MHz wersja 4-kanałowa DHO 804 to jest 2200 zł. Z kolei w drugiej grupie oscyloskopów 100 MHz znowu mamy 2 i 4 kanały do wyboru. Wersja dwukanałowa to 812 za 2200 zł, bądź 4-kanałowa 814, to jest dokładnie taki oscyloskop, jaki ja mam tutaj, za 2700 zł. I w zasadzie to są jedyne cechy, które rozróżniają te oscyloskopy w tej serii DHO 800. Pozostałe cechy są wspólne. Między innymi maksymalna częstotliwość próbkowania to jest 1,25 gigasampli na sekundę, przy czym to jest maksymalna częstotliwość, jeżeli używamy tylko jednego kanału. Jeżeli włączymy kolejne kanały, to ta częstotliwość będzie dzielona przez 2, przez 3 i tak dalej. To samo tyczy się maksymalnej pamięci. Mamy tutaj 25 megapunktów, przy czym również jest to dzielone na kanały i te 25 mega jest dostępne tylko jeżeli używam jednego kanału. Z kolei jeżeli chodzi o maksymalną liczbę wyświetlanych przebiegów, to jest to 30 000 na sekundę w trybie takim klasycznym, powiedzmy wektorowym, do 1 miliona w trybie Ultra Acquire. Oscyloskop ma 7-calowy dotykowy wyświetlacz o rozdzielczości 1024 na 600. Jak on się sprawuje, to za chwilę zobaczycie w praktyce. Natomiast teraz może 2 słowa na temat tego, co dostajemy w zestawie. A dostajemy zewnętrzny zasilacz tego typu USB-C, o nim zaraz powiem nieco więcej, oraz dostajemy 4 sondy. 4 sondy PVP-3150 o regulowanym tłumieniu. Dla tłumienia razy 1 ta sonda ma dosyć szerokie pasmo, 20 MHz, co nie jest standardem, bym powiedział. Natomiast dla tłumienia razy 10 ma pasmo 150 MHz, a więc dużo wyżej niż nawet pasmo przenoszenia oscyloskopu. Też to sobie sprawdzimy, jak to z tym pasmem w tym oscyloskopie jest. Zerknijmy może na panel tylny, bo tutaj też dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Mam tutaj gniazdo USB-C. To jest gniazdo, w które przychodzi wtyk zasilacza właśnie. Tak. I no, padło pytanie od Grzegorza, jednego z patronów, jakie zalety daje to, że właśnie mamy zasilanie tego typu. No, zalet, ja bym powiedział, że jest kilka, poza jedną wadą taką, że ten zasilacz po prostu jest zewnętrzny. Otóż o ile masa USB, tego USB jest zwarta z masą kanałów, oczywiście. Zróbmy sobie tutaj pomiar omomierzem. Ja teraz będę przywierał do kanału w trybie ciągłości. No, słyszycie brzęczyk, że to jest zwarte oczywiście. To już, jeżeli chodzi o sam zasilacz, no to masa tutaj na wyjściu zasilacza i przewód ochronny nie są zwarte. Nie są ze sobą zwarte, a ta rezystancja wynosi 1 megaohm. A więc już na tym zasilaczu mamy tutaj pewną separację galwaniczną od sieci. Poza tym wcale nie musimy używać tego zasilacza. Można użyć innego zasilacza, który zupełnie nie ma połączenia z przewodem ochronnym, bądź po prostu użyć powerbank, czyli zasilić go niejako akumulatorowo i wtedy zyskujemy pełną separację galwaniczną od sieci.
co daje nam możliwość bezpiecznych pomiarów w przypadku, gdzie właśnie sondy mają połączenie z jakimś potencjałem związanym z siecią elektryczną. Oczywiście należy pamiętać, że to obowiązuje tylko wtedy, jeżeli żadnego innego gniazda USB nie podłączymy do komputera, bo wtedy i tak siłą rzeczy zrobimy tutaj uziemienie. Gdyby ktoś potrzebował mieć pewność, że oscyloskop jest uziemiony, to jest tu taki dodatkowy przewód, który można sobie wpiąć w to gniazdo, no i wtedy mamy referencję do uziemienia sieci, jeżeli jest to potrzebne. Co dodatkowo tutaj mamy? Wyjście HDMI, a więc można podłączyć tutaj dodatkowy wyświetlacz, o czym też będę mówił, USB do połączenia z komputerem, gniazdo LANowe, LXI i w zasadzie tyle. Z przodu mamy jeszcze dodatkowe gniazdo USB i o to też pytał jeden z patronów, Grzegorz, czy da się tutaj podłączyć na przykład myszkę bezprzewodową, żeby obsługiwać oscyloskop zamiast klikać na ekranie palcem. Otóż tak, da się to zrobić. I zresztą pokażę Wam, ja też będę obsługiwał ten oscyloskop za pomocą myszki, a więc jest to bardzo przydatna i rzeczywiście wygodna funkcja. Z takich rzeczy chyba tyle. A, jeszcze tutaj mamy z tyłu montaż, możliwy montaż VESA, a więc można go zamontować na jakimś wysięgniku, na jakimś ramieniu i po prostu powiesić go niejako w powietrzu. Nie musi zabierać nam miejsca na stole. Zwróćcie również uwagę na gabaryty. To jest bardzo zgrabne urządzenie. Ja może dla porównania dam tutaj Rigola 1074Z, swego rodzaju poprzednika. Popatrzcie, to jest 1/3 tego oscyloskopu, a więc rzeczywiście idziemy tutaj w bardzo zgrabne, w bardzo ergonomiczne gabaryty i ten oscyloskop nie zajmuje dużo miejsca na stole. Dobrze, no to włączmy nasz oscyloskop i ja będę mierzył tutaj czas do jego uruchomienia. Zwróćcie uwagę, ile mu to zajmie. Proszę bardzo, stop, 49 sekund, a więc prawie minutę zajmuje mu uruchomienie. Swoją drogą system operacyjny tego oscyloskopu to jest Android, tak samo jak i tego telefonu. Dobrze, przyjrzyjmy się obsłudze takiej podstawowej zupełnie tego Rigola. Ja doprowadziłem sobie teraz tutaj sygnał z takiej płytki ewaluacyjnej do testowania oscyloskopów przez moją sondę skompensowaną przy tłumieniu razy 10. No i użyjmy przycisku Auto. Popatrzcie, bardzo szybko się ustawia, nie ma tutaj najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o obsługę, to mamy podstawowe przyciski i pokrętła, tak jak w każdym oscyloskopie. Mamy regulację czułości kanału, mamy regulację podstawy czasu, mamy położenie przebiegu, mamy poziom wyzwalania i dwa takie uniwersalne, powiedzmy wielofunkcyjne pokrętła, których można używać w konkretnych jakby menu, które tutaj na ekranie będą się pojawiać. No oprócz tego możemy załączać, wyłączać kanały. No i z poziomu jakby przycisków mamy dostęp do poszczególnych menu, menu horizontal, menu trigger, menu pomiaru, czy też kursorów, jakiejś podstawowej analizy, ale już nie mogę wywołać menu jakby kanału. Muszę tutaj kliknąć, żeby dostać się do ustawień sekcji vertical. A więc podstawowe rzeczy z przycisków tak, natomiast i tak trzeba będzie, no, że tak powiem, używać tego ekranu dotykowego, żeby konkretne parametry ustawić. Tego nie przeskoczymy, co ma swoje, no, ma swoje wady, o czym będę mówił za chwilę. Popatrzcie, no, regulacja czułości,
podstawy czasu, wyzwalania, rzeczy oczywiste. Natomiast to samo mogę zrobić z poziomu kanału. Mogę rozciągnąć ten przebieg, czyli zmieniam w tej chwili podstawę czasu, mogę zmienić czułość w ten sam sposób, mogę przesuwać pokrętłami, ale mogę również przesuwać w ten sposób. Co więcej, poziom wyzwalania, również jeżeli tutaj kliknę na tą ikonkę, no to też mogę regulować niejako z poziomu ekranu. A więc takie są, powiedzmy tutaj, podstawy obsługi. Tak jak mówiłem, auto całkiem sprawnie działa i zawsze można się nim posłużyć tutaj do obsługi. Jeżeli chodzi o menu vertical, albo inaczej, popatrzmy sobie jeszcze na ekran. Mamy tutaj kilka elementów istotnych. Tutaj są parametry związane z czułością i nastawami właśnie napięciowymi danego kanału. Natomiast tutaj u góry mamy menu związane z trybami wyzwalania, z próbkowaniem, z różnymi parametrami. Można je również niektórymi przyciskami, tak jak tutaj trigger, mogę wywołać z ekranu, bądź mogę wywołać przyciskiem. Jest tutaj również taki przycisk, który nazywa się Start. Przypomina Start w Windowsie. I tutaj są skupione jakby podstawowe funkcje pomiarowe tego oscyloskopu, chociaż nie tylko, bo również ustawienia. I to jest coś, co jest znane, powiedzmy, z tych bardziej zaawansowanych oscyloskopów Rigola serii 1000 chyba, czy tam 4000. Natomiast tutaj zostało to zaimplementowane również w tym modelu. Do tego przejdę za chwilę. Zerknijmy sobie szybko na obsługę danego kanału. Tutaj możemy wybrać sobie, który kanał chcemy obsługiwać, jeżeli jest on aktywny. No ja na razie mam sygnał doprowadzony do kanału pierwszego. Możemy kanał włączyć bądź wyłączyć. Możemy również regulować tutaj czułość, tak samo jak pokrętłem. No i tutaj w takiej formie graficznej mamy przedstawiony niejako ten tor analogowo-cyfrowy związany z tym kanałem. Mogę wybrać sobie tutaj tłumienie sondy. Powinienem wybrać razy 10, bo tak mam ustawioną sondę. Mogę tutaj wybrać sprzężenie kanału DC-AC na tym grafie, tak? Jakkolwiek jest to mało wygodne, mało precyzyjne, żeby tutaj klikać. To samo coupling mam tutaj. Sprzężenie DC, AC i GND do wyboru. OK. Co dalej z takich podstawowych rzeczy? No mogę wybrać sobie jednostkę. Jeżeli wykonuję, nie wiem, pomiar prądu czy mocy, to mogę tutaj sobie wybrać ampery, waty i tak dalej. No i z podstawowych rzeczy jeszcze ograniczenie pasma do 20 MHz, czyli standard, plus opis kanału. Jeżeli chcę sobie włączyć, mogę dać sobie on i wtedy z klawiatury ten kanał jakoś sobie nazwać. To, co mnie trochę irytuje, i to od razu powiem, bo to występuje w bardzo wielu przypadkach, to to, że jeżeli ustawiam sobie parametry, nazwijmy to danego układu oscyloskopu, to okno przysłania mi przebieg, tak? Jak widzieliście, ja tutaj zmieniałem różne parametry i tak naprawdę nie widziałem mojego sygnału. Nie widziałem, jakie to przynosi skutki. No można się domyśleć tutaj jakby po brzegach, tak? Jeżeli dam sobie sprzężenie AC, widzimy, że on odcina tą składową stałą w tym sygnale, no ale nie jest to takie czytelne.
Paweł, jeden z patronów, zapytał, czy można zmieniać przeźroczystość tego okna, czy to może pomoże. No otóż można to zrobić, jeżeli wejdziemy sobie tutaj do menu i display, to można window transparency sobie zwiększyć, na przykład do 100%, no ale popatrzcie, jak to wtedy wygląda. Według mnie to jest jeszcze mniej czytelne niż było wcześniej. No tutaj widać fragmenty tego sygnału, tło okna zniknęło, ale no nie wiem. Nie wiem, czy jest tu jakieś optymalne ustawienie. Jeżeli o to chodzi, to ja już bardziej bym jednak preferował te 50 kilka procent przeźroczystości, tak żeby widzieć to okno, gdzie wykonuję nastawy. Więc no, tak to wygląda i to się będzie powtarzać, niezależnie od tego, które okno otworzę, zawsze ten sygnał będzie przysłonięty. Po prostu brakuje tutaj rozdzielczości i brakuje wielkości tego ekranu, według mnie, o czym jeszcze będę nieco mówił za chwilę. Skoro jesteśmy przy ustawieniach kanału, dobrze, wróćmy sobie do DC. No widzicie, to klikanie jest mało precyzyjne tak naprawdę, szczególnie jak się ma takie niezgrabne paluszki jak ja. Popatrzcie, minimalna czułość, jaką tutaj mogę ustawić, to jest 5, no akurat w tej chwili mam sondę razy 10, więc on daje mi 5 mV, ale gdybym miał razy 1, no to minimalna czułość to jest 500 mikrowoltów, przy czym doczytałem w instrukcji, że to 500 mikrowoltów to jest tak naprawdę sztuczne powiększenie czułości 1 mV na działkę. Więc to nie jest jakby fizyczne 500 mikrowoltów na działkę, to jest jakby 1 mV po prostu jeszcze dodatkowo sztucznie rozciągnięty. No ale dobrze, wróćmy sobie do sondy razy 10 i popatrzmy jeszcze raz na nasz cały sygnał. Teraz chciałbym się skupić i kilka słów powiedzieć o tych 12 bitach, na które tutaj ciągle producent się powołuje, reklamując ten oscyloskop. Co tak naprawdę nam to daje, jakie są z tego korzyści, jakie są poziomy szumów. Na początek zobaczmy sobie, jakie są poziomy szumów w tych dwóch oscyloskopach. Przypominam, ten jest 8-bitowy, ten jest 12-bitowy. Oczywiście poziom szumu nie tylko od tego zależy od nastaw układu akwizycji. Ja starałem się tutaj dobrać zbliżone nastawy, to znaczy tutaj ustawiłem sobie pamięć na 1 milion punktów, tutaj mogłem wybrać 1,2. Co dało mi próbkowanie tutaj 31 megasampli z kawałeczkiem na sekundę, tutaj 25 megasampli na sekundę. Czułości kanałów na 1 mV i podstawa czasu na 2 milisekundy. No i zmierzmy sobie w takiej konfiguracji poziom szumu na jednym i na drugim oscyloskopie. Już widzimy, że tutaj jest znacznie gorzej. Co więcej, tu mam nadzieję, że to widzicie, widać już poziomy kwantyzacji. Jesteśmy bardzo nisko z czułością, a więc brakuje nam rozdzielczości. Dobrze, ja podłączyłem sobie myszkę tutaj do tego DHO 814, bo tak będzie mi dużo łatwiej jakby nawigować. No i wejdźmy sobie w Measure i wybierzmy sobie tutaj AC RMS, czyli pomiar wartości skutecznej, tylko składowej zmiennej i powiedzmy V peak to peak i rozwinę statystykę tak, żeby móc obserwować wartość uśrednioną tych pomiarów. To samo postaram się odtworzyć tutaj, jakkolwiek tu nie mam pomiaru wartości skutecznej bezskładowej stałej. Muszę po prostu ręcznie odciąć na kanale składową stałą, czyli dać sobie AC i dopiero tutaj w Measure
wybrać sobie wartość peak to peak znowu i wartość skuteczną po prostu RMS. One są tutaj wyświetlane. Dodatkowo mogę sobie również włączyć statystykę. No i słuchajcie, nie będę tych pomiarów tutaj robił na żywo, bo ja je wykonałem wcześniej i zaraz Wam podam wyniki. Zrobię tylko jeden taki próbny pomiar. Tutaj wyzeruję sobie statystykę w jednym i w drugim przypadku i uruchomię pomiar. No i starałem się tak robić pomiary, żeby tych zliczeń, przynajmniej tutaj w przypadku tego, było co najmniej 500. No i możemy sobie porównać, jakie są poziomy szumów, kiedy nie mam tu doprowadzonego żadnego sygnału, nie ma też ograniczenia pasma ani terminatora. No i słuchajcie, to się tam mierzy w tle na jednym i na drugim oscyloskopie. Ja takie pomiary zrobiłem już wcześniej. Później zrobiłem takie same pomiary z terminacją tutaj 50-ohmową na danym kanale oraz takie same pomiary przy włączonym ograniczeniu pasma do 20 MHz. Żeby nie przedłużać, ja Wam od razu pokażę te wyniki. Popatrzcie, w przypadku tego oscyloskopu DH814 mamy w zależności od konfiguracji od 7 do 10, nawet 15 razy niższy poziom szumów niż w przypadku 1074Z. Tutaj w takim pomiarze, jaki teraz wykonuję, czyli zacząłem bez terminatora, poziom szumów w tym oscyloskopie był na poziomie 64 mikrowoltów, podczas gdy w tym starszym modelu to było 458 mikrowoltów VRMS. Z kolei peak to peak tutaj było 0,6 mV, tutaj było ponad 1 mV. W najlepszym przypadku przy ograniczeniu pasma i pomiarze z terminatorem udało mi się uzyskać na tym nowym oscyloskopie poziom szumów na poziomie 23 mikrowolty RMS i 0,2 mV peak to peak, podczas gdy ten starszy model wskazywał 358 mikrowoltów i 1 mV peak to peak. A więc tutaj wielokrotnie jest lepiej niż w przypadku tego starszego modelu. Zobaczmy, jak ten niski poziom szumów tutaj przekłada się na pomiar sygnałów o małych amplitudach. Dobrze, doprowadziłem sobie z generatora sygnał o częstotliwości 250 Hz, prostokątny, wartość międzyszczytowa 2 mV peak to peak. Mam takie same nastawy oscyloskopu jak wcześniej. Czułość 1 mV, 2 milisekundy i takie samo próbkowanie. I zobaczcie, jaka jest zasadnicza różnica w kształcie obserwowanego sygnału na jednym i na drugim oscyloskopie. Tutaj po pierwsze ewidentnie widać te szumy, te dużo większe szumy, o których mówiłem wcześniej. Tutaj tego nie ma, a poza tym tu to rozmycie wynika również z, no już z kwantyzacji. Tu ja nie wiem, czy to widzicie, może zaraz pokażę Wam lepiej. Widać poziomy kwantyzacji tego napięcia. Tutaj jeszcze nie. W końcu tu mamy 16 razy lepszą rozdzielczość. Popatrzcie na sinusa. Również ewidentnie widać tutaj te poziomy kwantowania. Tutaj mamy ładny sinus. Możemy to jeszcze zrobić w inny sposób, tak żeby te poziomy kwantyzacji było widać lepiej. Ustawię sobie tutaj powiedzmy 100 mV peak to peak. Dostroję sobie tak, dobrze. I teraz popatrzcie, zatrzymam akwizycję w jednym i w drugim przypadku i zacznę rozciągać ten sygnał zarówno w wartościach, jak i w czasie. Popatrzcie, tutaj mam w tej chwili 500 mikrowoltów i 10 mikrosekund, czyli obserwuję tak naprawdę zbocze tego sinusoidalnego sygnału. Widzimy tutaj sporo szumu wciąż,
tak? Pewnie mógłbym to jeszcze bardziej sobie, proszę rozciągnąć. Widzicie, ile jest tutaj szczegółów. Natomiast jeżeli to samo zrobię tu, rozciągnę sobie do maksimum tyle, ile mogę, popatrzcie, w jaki sposób wygląda ten przebieg na oscyloskopie 8-bitowym. Te schodki to jest nic innego jak kolejne poziomy kwantyzacji, tak? Tutaj mamy ich 256, stąd przy takim powiększeniu już ten efekt widać. Tu mamy ich 4096, 16 razy więcej, a więc jeszcze dużo więcej szczegółów z tego sygnału mogę wyciągnąć. Więc ewidentnie widzimy tutaj jakby przewagę tego oscyloskopu 12-bitowego nad tym 8-bitowym. Jeszcze jeden przykład. Słuchajcie, znowu 250 Hz z generatora 100 mV peak to peak, tym razem prostokąt. Zmniejszam czy zwiększam sobie czułość do 1 V. 1 V na działkę. Znowu zatrzymuję akwizycję i powiększam, czy rozciągam ten sygnał. Popatrzcie, tutaj jakkolwiek on już szumi tutaj w tych obszarach, to wciąż widzimy ładny prostokąt. Natomiast tutaj praktycznie 2 poziomy kwantyzacji i żadnych więcej szczegółów z tego obrazu już nie wyciągniemy, natomiast z tego jak najbardziej jeszcze tak. Doprowadziłem znowu do oscyloskopu sygnał z płytki testowej. Użyjmy sobie auto, bo dlaczego by nie? I będę używał myszki, bo jest to dużo wygodniejsze. I zerknijmy sobie do menu horizontal. Mogę to zrobić tutaj z poziomu klawiszy, mogę to zrobić wchodząc sobie po prostu tutaj. I jeżeli chodzi o ustawienia, to tradycyjnie, tak, tryby akwizycji normal, average, peak, ultra acquire, to będzie w drugiej części recenzji. Natomiast powiedzmy tradycyjne, tak, normal, average, peak. Brakuje tutaj trybu high res. W tych oscyloskopach serii 1000 i tam wyższych 12-bitowych jest jeszcze tryb high res. Tutaj go ewidentnie brakuje. Można sobie ustawić długość pamięci, dać na auto bądź ustawić na sztywno. No i wtedy w zależności od ustawionej podstawy czasu oscyloskop będzie sobie dobierał tutaj próbkowanie. Jeżeli zejdę w dół, popatrzcie w którymś momencie, tutaj to próbkowanie się zmniejsza z maksymalnego na mniejsze, bo po prostu jest za duży interwał czasowy, zbyt duże próbkowanie, a za mała ilość pamięci, żeby to wszystko zapisać. To tak jak w innych oscyloskopach. Ja zresztą o tym zrobiłem osobny film. Zachęcam Was, żeby sobie to zobaczyć. W każdym bądź razie podstawowe nastawy mamy tutaj. Można włączyć, wyłączyć tryb roll, czyli taką płynącą podstawę czasu, jeżeli mamy długi czas obserwacji. Można tutaj zmieniać sobie, można włączyć takie powiększenie, to się chyba nazywało opóźniona podstawa czasu, czyli mogę jakby podglądać sobie fragment sygnału, robić jego takie właśnie powiększenie. Więcej o tym będę mówił chyba w drugiej części filmu, bardziej szczegółowo, co poszczególne nastawy tutaj znaczą. Znowu powiem Wam, że posługiwanie się myszką jest tutaj dla mnie zbawieniem, dlatego że przeklikiwanie tych opcji wszystkich tutaj w tych małych okienkach, ustawianie wartości parametrów, to jest bardzo uciążliwe. Ten ekran, jeszcze raz mówię, jest dla mnie za mały i jest z tym problem. Więc to posługiwanie się myszką tutaj jest jak najbardziej OK. Zerknijmy sobie jeszcze do menu Trigger. Tutaj też jakby standardowo
tryby wyzwalania, edge, pulse, slope, wideo. Popatrzcie tutaj według różnych standardów NTSC, PAL, SECAM i tak dalej. Mamy również tutaj tryby dla protokołów cyfrowych RS232, I2C, SCPI, gdzie można sobie konfigurować po prostu te tryby. Jest tu bardzo dużo różnych parametrów. Ja teraz nie będę o tym mówił. Zostaniemy w trybie Edge. Może w drugiej części filmu powiem na ten temat nieco więcej. Czemu on teraz dla Edge nie jest stabilny? Aha, bo przez przypadek, widzicie, gdzieś kliknęło mi się jako źródło kanał trzeci. Tej klikologii tu jest naprawdę dużo i no, trzeba się do tego przyzwyczaić albo zrezygnować z ekranu dotykowego i wybrać inny oscyloskop. A propos małej rozdzielczości ekranu tego oscyloskopu i małej przekątnej. Można za pomocą kabla HDMI podłączyć sobie zewnętrzny ekran, czy to tablet, czy nawet telewizor 50-calowy. A jeżeli ten ekran jest dotykowy, to jeżeli dołożę kabel USB, który podłączę do oscyloskopu, to mogę tym oscyloskopem sterować również z poziomu tego dodatkowego ekranu. Ja dostałem tutaj do testów taki ekran o rozdzielczości 4K od Pawła, od jednego z patronów, za co serdecznie dziękuję, bo dzięki temu mogę Wam to po prostu pokazać. A więc niewątpliwie polepsza to jakość pracy. Jeżeli ktoś potrzebuje większy ekran, potrzebuje większą precyzję w tej klikologii tutaj, no to na pewno się sprawdza. Natomiast to nie rozwiązuje problemów, o których mówiłem, że to okno na przykład z funkcjami, z parametrami zasłania nam cały sygnał. Ja nie mogę skorzystać z rozdzielczości 4K i zmniejszyć teraz tego okna, ustawić sobie go gdzieś z boku, dlatego że ten obraz jest kopią tamtego obrazu o niskiej rozdzielczości. To nie jest, to jest tylko przeskalowane jakby na potrzeby wyświetlenia, natomiast nie zyskujemy tutaj efektywnie żadnej większej rozdzielczości, żebym ja mógł teraz tym jakoś bardziej sensownie operować. Gdybym miał myszkę, gdybym miał hub USB, mógłbym podpiąć jeszcze myszkę i również sterować jakby myszką na tych dwóch ekranach. Ja akurat huba nie mam, więc tylko prezentuję Wam, że taka możliwość tutaj istnieje, chociaż ja osobiście zostanę chyba przy myszce i tamtym oryginalnym ekranie, bo to rzeczywiście jest, no, rozwiązuje moje problemy i daje mi większą precyzję sterowania. To, co mówiłem wcześniej, że ta częstotliwość próbkowania jest dzielona na kanały. No, spróbujmy sobie to teraz zaobserwować. Spróbujmy sobie zaobserwować, że rzeczywiście następuje tutaj zmiana częstotliwości próbkowania i jest dzielona na kanały. Niestety ten oscyloskop nie umożliwia, przynajmniej ja nie znalazłem jeszcze wyświetlania przebiegu w formie kropek, bo to byłoby najlepsze, żeby to zaobserwować. Niestety jest tutaj zawsze linia ciągła z interpolacją sin x przez x, ale spróbujmy coś z tym zrobić. Doprowadziłem sobie 250 Hz sinus 100 mV peak to peak i spróbujmy ten sygnał sobie rozciągnąć dosyć mocno. Popatrzcie, tutaj sobie dam tyle, ile mogę, czyli 500 mikrowoltów i powiedzmy 20, gdzie on nam uciekł, i 20 nanosekund. O, gdzie on jest? Ach, jakoś źle się synchronizuje chyba. O, teraz lepiej, dobrze. Niech tak będzie. Popatrzcie, pomimo, że mocno go rozciągnąłem, widać tutaj wciąż dużo jakby szczegółów. Tutaj mamy 10 nanosekund, tak? Czyli to jest jakiś fragmencik tego sinusa. On go próbkuje w tej chwili z maksymalną częstotliwością 1,25 gigasampli na sekundę. Popatrzcie, i pamięć jest 1 megapunktów. Popatrzcie, co się stanie, jeżeli będę teraz włączał kolejne kanały. Drugi,
trzeci, widać zmianę? Popatrzcie jeszcze raz. Wyłączam, włączam. Czwarty. Widać wyraźnie, że zmienia się jakby interpolacja tego sygnału. On już nie jest tak szczegółowy, jak był tutaj. Widać, że tych punktów tu jest, tych węzłów do interpolacji dużo więcej, bo on wokół tych węzłów jakby sobie tutaj drga. Natomiast po włączeniu popatrzcie, jak zmienia się ten sygnał. No, to jest jedyny taki przykład, jaki mogę dać, żeby Wam pokazać, że to jest rzeczywiście dzielone na kanały. Przy 4 kanałach mam 312,5 megasampli na sekundę, przy jednym kanale 1,25 gigasampli na sekundę. Skoro byliśmy przy menu akwizycji i wyzwalania, no to zbadajmy sobie pasmo przenoszenia tego oscyloskopu. Ja w tej chwili podłączyłem skompensowaną sondę do generatora Tektronixa i ustawiłem ją na razie na razy 1. Jeszcze się upewnię, czy tutaj w menu, przepraszam, nie tu, w menu kanału mam razy 1. Tak, jest w porządku. Generuję sobie sinus o amplitudzie 1 V i tą amplitudę mierzę sobie tutaj jako Vmax. Jak widzicie, mam 1 V. W tej chwili częstotliwość jest 1 MHz. Sprawdźmy sobie, kiedy osiągniemy tłumienie minus 3 dB, czyli kiedy ta wartość tego napięcia spadnie nam do 0,708. Chyba tyle odpowiada minus 3 decybelom. Przypominam, że według specyfikacji ta sonda przy tłumieniu razy 1 przenosi do 20 MHz. No to zobaczmy sobie, ja go mogę jeszcze tutaj sobie troszkę rozciągnąć, żeby ten pomiar był dokładniejszy. No i jedziemy do góry. Tak, zbliżamy się. 0,700, gdzieś tutaj. 24 MHz. Dla 24 MHz i tłumienia razy 1 częstotliwość graniczna wynosi 24 tak, MHz. Trochę się zapętliłem chyba. OK. W takim razie zróbmy ten sam eksperyment dla tłumienia razy 10. Przełączam sobie sondę na razy 10. Żeby pomiar był poprawny, tutaj zmieniam sobie na razy 10. W porządku. Tak. Zróbmy sobie tak. I co? Kontynuujemy. Mamy 24 MHz. Zobaczmy, co się będzie działo dalej. Ja sobie to troszkę rozciągnę. Jak na razie cały czas oscylujemy wokół 1 V. Tutaj zaczęło rosnąć, tak? Widać jakąś górkę na charakterystyce. No ale idźmy dalej. Nas interesuje 0,707. Tu już bardzo stromo. Wróćmy. Gdzieś tutaj. W tym miejscu, proszę zobaczcie, 161 MHz. 161 MHz przy tłumieniu razy 10. Przypominam, że oscyloskop jest 100 MHz, ale w współpracy z tą sondą daje nam pasmo daje 160 MHz. Oczywiście, popatrzcie, tutaj była taka górka na tej charakterystyce. Widać, że jest jakieś zafalowanie. Tak, góra-dół. Więc należy się liczyć, widać, ze wzmocnieniem w którymś momencie. No ale myślę, że to 100 MHz tutaj jak najbardziej jest spełnione. Można zrobić jeszcze jeden eksperyment, to znaczy zamiast sondy podłączyć kabel BNC i terminator 50 ohmów i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Doprowadziłem teraz ten sam sygnał kablem BNC za pośrednictwem terminatora. No i kontynuujmy nasz eksperyment badania pasma przenoszenia. Startujemy od 20 MHz, szukamy wartości 0,707
jeśli chodzi o pomiar wartości maksymalnej, to odpowiada -3 decybelom. Jadę sobie do góry, mam już 70 MHz, popatrzcie jaka płaska charakterystyka, 100 MHz i mamy tutaj 950 mV, a więc bardzo mały spadek. Jedźmy dalej do góry i obserwujmy wskazanie 160 MHz. O, tutaj. Popatrzcie, idealnie 707, 198 MHz, a więc można powiedzieć, że 200 MHz tutaj jestem w stanie uzyskać pasma tego oscyloskopu, no, co może wskazywać na to, że ten front-end tutaj analogowy jest tak naprawdę z oscyloskopów tej serii 900 czy jakiejś innej wyższej półki o dużo szerszym paśmie przenoszenia. Tak naprawdę ten tor analogowy wydaje się nie być tu ograniczeniem. Ograniczeniem wydaje się być próbkowanie 1,25 gigasampli, no bo już przy 200 MHz, 300 MHz to jest trochę mało. Niemniej ta część analogowa daje tutaj jak najbardziej radę do 200 MHz. Pasmo przenoszenia mamy sprawdzone. Rozdzielczość mamy sprawdzoną. Przejdźmy więc do takich podstawowych pomiarów i możliwości tego oscyloskopu. Doprowadziłem sobie znowu sygnał z płytki ewaluacyjnej, taki prostokąt z przeregulowaniem. No i zobaczmy, co mamy tutaj w tym menu Measure. Możemy wybrać parametry w dziedzinie wartości, vertical, w dziedzinie czasu, bądź też parametry związane na przykład z przesunięciem fazowym między sygnałami. Ja sobie wybiorę no, na przykład tutaj V peak to peak oraz niech będzie V RMS oraz w dziedzinie czasu niech mierzy mi częstotliwość i czas narastania zbocza. Te wszystkie pomiary, jak widzicie, pojawiają się tutaj w menu bocznym. To menu można sobie schować bądź rozwinąć. I tak to wygląda w takiej podstawowej formie. Natomiast mogę każdy z tych pomiarów rozwinąć i wtedy pojawia mi się statystyka tego pomiaru, czyli wartość bieżąca, średnia, maksymalna, minimalna i odchylenie standardowe i licznik pomiarów, który z niewiadomych powodów zatrzymuje się na 1000, jakkolwiek wydaje mi się, że statystyka tutaj dalej jest liczona. Jeżeli kliknę sobie teraz na tym pomiarze, mogę włączyć indicator, czyli on mi pokazuje kursorami, co tak naprawdę mierzy. No tu mam w tej chwili peak to peak. Mogę wejść sobie również w ustawienia tego pomiaru i to jest dużo różnych nastaw. Ja o tym szczegółowo będę mówił w drugiej części filmu, bo już nie chcę przedłużać. Natomiast takim z ciekawszych rzeczy jest oprócz statystyki możliwość wyświetlenia histogramu realizowanych pomiarów. Popatrzcie. No i tutaj są na osi pionowej jest liczba pomiarów, a tutaj są wartości, czyli widzimy rozkład w tym przypadku zmierzonych wartości peak to peak. Ten histogram ma swoje dodatkowe tutaj jakby dodatkową statystykę. Jak widzicie, jest liczba zliczeń, znowu wartości maksymalne, minimalne, peak to peak, średnia, mediana, moda i tak dalej. A więc trochę powielenie tego, co było w pomiarze, plus kilka dodatkowych parametrów związanych z rozkładem, jak chociażby moda tego rozkładu. A więc jest to dosyć ciekawe. To okno, popatrzcie, w ogóle te okna można sobie tutaj aranżować w różny sposób. Na przykład tak mogę to wyświetlić. Nie mogę co prawda przesuwać granic tych okien, to tutaj nie działa, ale mogę sobie je ustawiać w dowolny sposób. Mogę zamknąć nawet przebieg i obserwować tylko histogram. Jeżeli zamknę histogram, znowu pojawi mi się pomiar ten taki, nazwijmy to, w menu kontekstowym. No i to samo tyczy się innych parametrów. No weźmy sobie tutaj częstotliwość.
Jak widzicie, od razu pojawiają nam się kursory reprezentujące ten pomiar, no i odpowiednie ustawienia związane z tym parametrem. To, co jest irytujące znowu, to to, że jeżeli się tylko kliknie ten pomiar, nie trzeba go rozwijać, to od razu pojawia się to menu, no OK. Z kolei indicator mogę tutaj włączyć, ale już nie mogę go wyłączyć. Muszę znowu kliknąć w settings, wejść tutaj, wyłączyć ten indicator i dopiero on znika. Robi się to wygodnie myszką, ale znowu, tak jak mówię, gdybym miał to robić wszystko palcem i tutaj klikać te poszczególne funkcje, czy też ustawienia wartości, no to jest to troszkę uciążliwe. Co prawda można na przykład te parametry regulować sobie pokrętłem, jednym z pokrętów wielofunkcyjnych i to jest fajne, że te funkcje tutaj można przypisać do pokręteł. No, można też, tak jak widzieliście, wpisywać je po prostu z klawiatury, ale no, jak widzicie, klikanie tego wszystkiego na tym małym ekranie jest uciążliwe. To, co też, czego mi tu bardzo brakuje, to, że jeżeli raz przypiszę pomiar do danego kanału, to już nie mogę tego zmienić. W settingsach nie mam możliwości zmiany kanału, na którym wykonywany jest pomiar. Nawet jeżeli ja tu włączę kanał drugi, nie ma takiej opcji. To, co jest tu jako source, to dotyczy czego innego. To dotyczy poziomu threshold pomiarowych parametrów czasowych. O tym dzisiaj nie będę w ogóle mówić. W każdym razie to nie jest to. To mi tutaj nic nie daje, jeżeli ja zmienię na kanał drugi. Dalej jest mierzony kanał pierwszy. Czyli jeżeli chcę mieć teraz pomiar V peak to peak na kanale drugim, muszę znowu wejść w menu, measure, tu wybrać kanał drugi i kliknąć peak to peak i to dopiero pojawia się tu na dole dla kanału drugiego. No więc no, jest to takie troszkę uciążliwe i przy dużej liczbie pomiarów nieczytelne, bo trzeba te pomiary sobie tutaj przewijać. Można sobie troszkę pomóc w ten sposób i o to pytał też jeden z patronów, Paweł, że można te pomiary wyświetlić sobie w innej formie. Znaczy, jeżeli wejdę sobie tu w menu Window i kliknę Measure, dodaj, to popatrzcie, te pomiary pojawiają się w postaci takiej tabelki. To jest dokładnie te parametry, które mam w tym menu kontekstowym. To jest zdublowane plus statystyka. Ale znowu ze względu na małą rozdzielczość i powierzchnię tego ekranu, popatrzcie, ta statystyka jest tu zupełnie nieczytelna. Tu się pojawiają kropki, po prostu brakuje miejsca na podanie właściwego wyniku. Można sobie przenieść to okno tu, co prawda, i teraz jest w porządku. Natomiast no, w takiej aranżacji według mnie jest to nieczytelne. Jeżeli wejdę tu w opcję teraz tego okna pomiarowego, to jestem cofany do tego menu wyboru pomiaru parametrów, które chcę mierzyć. Czyli tak naprawdę to okno samo w sobie nie ma tutaj żadnych opcji dodatkowych. Klikając tutaj w ten pasek, wchodzę w ten sam punkt, jak gdybym kliknął w menu i dał Measure. A więc tu też nie da się zmieniać źródła. Jak widzicie, mierzonych parametrów wszędzie jest kanał pierwszy na stałe. Długo się naszukałem opcji Measure All, coś co było w DS1074 czy w innych oscyloskopach starszych Rigola łatwo dostępne. Tutaj długo nie wiedziałem, jak mogę wyświetlić wszystkie możliwe mierzone parametry przebiegu. Nie tylko te wybrane, które tutaj sobie ustawiłem, ale wszystkie. I okazuje się, że znowu trzeba wejść w Window, All Measure, Add i proszę bardzo, są wyświetlane dopiero tutaj wszystkie parametry, zarówno czasowe, jak i w dziedzinie czasu. Ale zwróćcie uwagę, że znowu trzeba przewijać to menu
Nawet jeżeli ja je dam tutaj, popatrzcie, to nie mam podglądu na wszystkie mierzone parametry jednocześnie. To jest według mnie bardzo duża wada. Powinno być to inaczej rozwiązane. W starych Rigolach 1074Z dało się to robić. I jakby można było odczytywać jednocześnie, bo było to w formie takiej bardziej zwartej tabelki. Tutaj niestety tak nie jest. Co więcej, znowu nie da się zmienić, bo wchodzę do tego samego menu pomiarowego, nie da się zmienić kanału, na którym jest wykonywany pomiar, ani dodać. Bo jeżeli teraz bym chciał dodać sobie drugie okno z pomiarami, popatrzcie, tu jest zablokowane. Nie mogę zmienić source na 2, nie mogę dodać. Muszę usunąć to okno, dopiero Windows, All Measure, wybrać na przykład kanał drugi, Add i jest wyświetlany pomiar dla kanału drugiego. To było dużo lepiej rozwiązane w starszych oscyloskopach Rigola, gdzie mogłem nawet chyba do 4 kanałów jednocześnie mierzyć wszystkie parametry. Tutaj tego się zrobić niestety nie da. Oprócz tych parametrów, które tu są mierzone, ja sobie je na razie usunę. Ten oscyloskop ma funkcję multimetru. Popatrzcie. DVM i tu mogę wybrać, czy chcę mierzyć AC-RMS, czyli wartość skuteczną składowej przemiennej, czy chcę mierzyć DC, składową stałą, czy może wartość skuteczną AC plus DC. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że pasmo dla tego pomiaru to jest 125 MHz. Ze świecą szukać takiego multimetru, który w takim zakresie wykonywałby pomiar. Co prawda mamy tutaj tylko 4 cyfry, jak widzicie, tylko 4 cyfry, ale jednak no, jest ten multimetr o szerokim paśmie i producent mówi, że on działa zupełnie niezależnie od pomiarów tych tutaj z menu Measure. Czyli podejrzewam, że może jest jakiś inny przetwornik, nie wiem, równoległy tor przetwarzania tego pomiaru. No w każdym razie taki multimetr jest dostępny. No i oczywiście jest dostępny licznik też. Możemy tutaj sobie wybrać, co chcemy mierzyć, czy częstotliwość, czy okres i z jaką rozdzielczością, chyba do 6 bitów. Tak, akceptuję to, a więc popatrzcie, częstotliwość 1, 2, 3, 4, 5, 6 cyfr nam tutaj wyświetla. No w tej chwili ten sygnał okazuje się, że ma 6,24 z kawałkiem megaherców. A więc takie dwie dodatkowe, nazwijmy to, czy może nie dodatkowe, no ale takie funkcje. Dobrze, usunę to, remove i remove i zobaczmy, co dalej mamy tutaj w tym menu. Mamy histogram i popatrzcie, już Wam mówię, co to jest. To jest inny histogram niż ten, który pokazywałem przed chwilą dla pomiarów. To jest histogram po prostu wartości tego sygnału. Nie pomiarów, tylko wartości sygnału. Jeżeli ja sobie go włączę na vertical, źródło, kanał pierwszy, wyświetlany na 2 działkach, mogę to sobie tutaj pokrętłem drugim wyregulować. Ale może ja się przełączę na sinus, żeby ten histogram był bardziej czytelny. Już ustawię. No i widzicie, teraz na przykład regulować podstawę czasu, czy jakieś nastawy, jak to okno jest otwarte, no to jest problematyczna sprawa. No ale... zaraz. Dobrze, ustawmy sobie ten sinus. Tutaj, dobrze, mamy histogram i teraz popatrzcie, tu jest takie okienko, które ja mogę, którym mogę jakby wybrać zakres
mierzonych wartości na sygnale. O, mogę ustawić, że w takim zakresie chcę, żeby ten histogram był wyświetlany i popatrzcie, on jest tutaj po lewej stronie rzeczywiście wyświetlany i obrazuje nam rozkład, częstość występowania określonych wartości w sygnale. No i dla sinusa jest to taki charakterystyczny kształt takiego dzwonu, takiej wanny. Tak on rzeczywiście powinien wyglądać. Tutaj rzeczywiście można sobie zmieniać, można go sobie rozciągnąć na większą liczbę działek na przykład. Można ten histogram jakby realizować w czasie, chociaż nie bardzo wiem po co. No, w każdym bądź razie jest taka możliwość, można to wyczyścić i od nowa ten histogram będzie tutaj rysowany. A więc może się to przydać do analizy sygnałów. Co dalej? Usuńmy sobie ten histogram, wróćmy do naszego sygnału z przeregulowaniem. Tak, i tak, i tak, i tak. Dobrze. No i kolejna rzecz podstawowa w zasadzie to są kursory. Kursory, które znowu mogą działać w trybie manual, w osi pionowej poziomej, bądź w trybie track, a więc tradycyjne, że tak powiem, kursory, tak jak w każdym oscyloskopie cyfrowym. Fajne jest to, że mamy te pokrętła takie uniwersalne, a więc wszystkimi czterema kursorami mogę niejako sterować jednocześnie od razu w osi czasu i w osi wartości, no a wyniki pomiarowe są wyświetlane tutaj. Można sobie włączyć tryb track i wtedy on niejako śledzi nasz sygnał, tak? Widać, że te kursory zawsze przecinają się na sygnale, jeden i drugi i to jest fajne, że są te dwa pokrętła. Natomiast nie da się jakby jednocześnie przesuwać dwóch kursorów jednocześnie. Znaczy nie da się tego zrobić z poziomu tutaj przycisków pokręteł. Trzeba wejść do Settings i tu kliknąć AXBX ON i dopiero teraz mogę te kursory przesuwać niejako synchronicznie. No, znowu klikologia. Robić to palcem naprawdę, współczuję, jeszcze się do tego nie przyzwyczaiłem. Kursory w trybie track mają dziwną funkcję, której nie rozumiem, to znaczy tryb Y, nie X, tak jak było do tej pory, tylko Y, czyli przesuwam kursory w osi pionowej i on próbuje śledzić wartości sygnału. Ale patrzcie, nie bardzo rozumiem, jak to ma działać. Dlatego, że przecież dla danego napięcia mam wiele wartości sygnału z kolejnych okresów, tak? Może ma to jakiś sens, gdyby tak rozciągnąć i tu przesuwać teraz w pionie. Może ma to sens. Natomiast w takiej sytuacji zupełnie nie ma to sensu, bo on się zawsze będzie ustawiał tutaj na pierwszej części sygnału. Więc okej, może jest to w pewnych okolicznościach przydatne. Co jeszcze tutaj mamy? Oczywiście funkcje matematyczne, o nich można mówić by bardzo długo. Mamy 4 takie wirtualne, nazwijmy to, pomiary matematyczne, które można sobie niezależnie skonfigurować. Wybierzmy sobie coś pierwszego z brzegu, chociaż ja tutaj muszę teraz doprowadzić drugi sygnał do oscyloskopu, żeby Wam to pokazać. Doprowadziłem sobie z generatora 2 sygnały, sinus 10 kHz, prostokąt 20 kHz, 5 V peak to peak. No i zerknijmy jeszcze raz w to menu matematyczne. Wybierzmy sobie sumę kanałów, on, kanał pierwszy i kanał drugi i proszę bardzo, mamy tutaj wynik tego dodawania. Mogę znowu przez menu mat albo tutaj klikając na tą ikonkę kolejnego pomiaru matematycznego dodać jakby kolejny taki pomiar, no i zamiast sumy mogę tutaj dać na przykład, nie wiem, iloczyn
OK. Popatrzcie, kolejne okno jest dołożone. Tylko tutaj sobie zmienię na kanał drugi. Proszę bardzo, jest ten pomiar realizowany. Mogę go przesuwać, mogę zmieniać mu tutaj. W ten sposób mogę? Nie mogę. OK. Czyli trzeba tutaj zmienić po prostu czułość. Może w ten sposób będzie lepiej widoczne. Proszę bardzo. I jak widzicie, to wszystko dzieje się na bieżąco, jest odświeżane. Mógłbym teraz dodać sobie tutaj jeszcze jakieś pomiary, na przykład peak to peak. Proszę, kolejne okno. I to wszystko bardzo ładnie, szybko działa, bez żadnych opóźnień. Nic tutaj złego się nie dzieje, nawet jeżeli są połączane dodatkowe opcje pomiarowe. Te okna można sobie aranżować w różny sposób, sygnał można sobie wyłączyć i na przykład obserwować tylko te przebiegi matematyczne. Dobrze, zerknijmy sobie jeszcze szybko na FFT i powoli będziemy zmierzać ku końcowi. Zerknijmy sobie jeszcze na FFT. Doprowadziłem sobie tutaj sinusa 10 kHz 5 V RMS. No i spróbujmy włączyć FFT. Matematyka, FFT, jako źródło kanał pierwszy, on. No i dostajemy na początek coś takiego. Oczywiście rozdzielczość FFT zależy od czasu obserwacji sygnału, a to, jak gęsto jest próbkowane widmo, zależy też od częstotliwości próbkowania. Więc ja sobie tutaj ustawiłem maksimum 1,25 gigasampli i 25 megapunktów. No i tutaj sobie zmieniam podstawę czasu, tak żeby zwiększyć rozdzielczość tej analizy częstotliwościowej. Zobaczmy, co tutaj możemy jeszcze zrobić. Możemy sobie to lepiej wycentrować w osi częstotliwości, powiedzmy od 0 do, niech będzie 20 kHz. No i proszę, zobaczcie, mamy tutaj ładny pik rzeczywiście w 10 kHz. W FFT można sobie zmieniać rodzaj okna. To oczywiście będzie miało wpływ na stosunek jakby prążka głównego do prążków bocznych. Tutaj mamy okno prostokątne, można wybrać okno inne, okno Hamminga na przykład. O tym wszystkim będę bardziej szczegółowo mówił w drugiej części recenzji. Tutaj tylko chcę Wam pokazać, jak to wygląda. Również jeżeli chodzi o to okno, popatrzcie, można sobie to w czasie rzeczywistym niejako przesuwać, skalować, rozciągać, tak? Można? Można. Proszę bardzo. A więc to wszystko jest bardzo tutaj responsywne, nawet przy dosyć złożonych, powiedzmy, jakichś operacjach matematycznych. W tej chwili mamy wyświetlany wynik w dBV, to jest normowane do 1 V. Mogę sobie włączyć tutaj VRMS. No i proszę bardzo, ten pik odpowiada 5 V rzeczywiście wartości skutecznej, tak jak mam to ustawione w tym sygnale. Wróćmy do dBV i co? Mogę to pomierzyć sobie. Oczywiście mogę włączyć w tej chwili kursory i tutaj w settingsach jako źródło wybrać ten kanał matematyczny. Popatrzcie, kursory mi się przełączą na to okno. No i tutaj mogę ręcznie sobie to FFT jakby pomierzyć, tak? To, co jest fajną funkcją, ja na razie może te kursory wyłączę, to jest automatyczna detekcja pików. To się znajduje tutaj, popatrzcie, Peak Search. Ja to włączę w tym momencie i on automatycznie detektuje ten pik na częstotliwości 10 kHz. Gdybym tych pików miał tutaj więcej, no to wszystkie one automatycznie byłyby pomierzone. To i inne funkcje pokażę Wam w drugiej części filmu, bo już nie chcę teraz tutaj za bardzo przedłużać. Jeszcze jeżeli chodzi o funkcje matematyczne,
Włączmy sobie jakiś dodatkowy kanał. Popatrzcie, ich tutaj jest dużo więcej, łącznie z tym, że możemy filtrować sobie sygnał. Mamy filtr dolnoprzepustowy, górnoprzepustowy, pasmowo-przepustowy, pasmowo-zaporowy i parametry tych filtrów, w szczególności częstotliwość graniczną, można sobie tutaj w tym menu regulować, a więc no, dużo możliwości, tak jak mówię, na kolejny film. Pozostałe funkcje również omówię w drugiej części. Teraz tylko wspomnę, bo jeden z widzów o to pytał, czy da się zapisać w jakikolwiek sposób badane sygnały, badane przebiegi. Oczywiście, że się da. Wystarczy wejść w Storage i tu mamy do wyboru albo jako image, czyli zrzut z ekranu, albo jako wave, czyli po prostu spróbkowany ten nasz przebieg. I tu mamy do wyboru format binarny bądź też CSV, czyli w postaci tabeli wektor czasu, wektor wartości i możemy to zapisać albo w pamięci oscyloskopu, albo możemy podpiąć tutaj pamięć USB i zapisać sobie to właśnie w takiej postaci tabelarycznej, a więc jak najbardziej da się to zrobić. Bardziej szczegółowo omówię to następnym razem. Tyle, jeżeli chodzi o tą pierwszą część recenzji. Niektóre wątki na pewno rozwinę w drugiej części, która ukaże się za 2 tygodnie. Wykonam dużo więcej szczegółowych pomiarów, tak abyście mogli w pełni zobaczyć jakby moc pomiarową tego urządzenia. Natomiast moje wrażenia są jak najbardziej pozytywne. Uwagi krytyczne, powiedzmy, sformułowałem w treści recenzji. Głównie dotyczą one menu, funkcjonalności tego ekranu dotykowego, jego wielkości i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o cechy i właściwości pomiarowe, no to tutaj na razie nie mam się do czego przyczepić, ale zobaczymy, co będzie dalej w drugiej części recenzji. Do zobaczenia już niebawem.